Ile wynosi nasz dług za Turów i Izbę Dyscyplinarną? Czy to możliwe, że rząd będzie rejestrować ciążę Polek? Apple wkurzył się na Pegasusa. Starczą czy na tarczy? Starczą Morawieckiego i Sasina. Jesteśmy uratowani. Apel ratownika medycznego z Łodzi. Szczepcie się. O tym m.in. będzie dzisiejszy WTS. Niedziela 28 listopada. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, zerknijmy sobie na licznik naszego długu za Turów i za Izbę Dyscyplinarną. I co my tam mamy? Proszę bardzo, do sobotniego wieczora 27 listopada kwota za Turów wynosi 35,5 miliona euro, a za Izbę Dyscyplinarną prawie 32 miliony euro, co daje w sumie 67,5 miliona euro, co z kolei w przeliczeniu na naszą walutę, która ostatnio niestety jest wyjątkowo słaba, a więc licząc po kursie 4,71 wynosi prawie 318 milionów złotych. Powtórzę, 318 milionów złotych. Ile? Jak mówi znane powiedzenie, kto bogatemu zabroni? I w ogóle niech się Unia buja. Jesteśmy dumnym narodem, wstaliśmy z kolan i niech się Unia od nas, wiecie, co? Nie wiem. Z tymi długami, z tą całą gadką o praworządności i respektowaniu wyroków TSUE. I jeśli wy macie jakieś pomysły, na co przydałyby nam się te miliony, dajcie znać w komentarzach. A teraz kolejny znakomity pomysł naszych rządzących. Tym razem chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego danych przekazywanych do systemu informacji medycznej, który na początku listopada Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji. Jak zdążyliśmy się już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat przekonać, to, że projekt trafił do konsultacji, oznacza mniej więcej tyle, że będzie skonsultowany przez prezesa. Projekt zakłada, że oprócz dotychczas zbieranych o pacjentach danych, w rządowym systemie znajdą się także informacje o implantach, alergiach, grupie krwi oraz, uwaga, o ciążach. Rządowe Centrum E-Zdrowie tłumaczy, że chodzi tylko o to, żeby uniknąć przepisania pacjentkom leków niewskazanych przy ciąży. To znaczy, że do tej pory, przez ostatnie kilkadziesiąt lat odrodzonej Rzeczpospolitej, matki Polki borykają się masowo z podawaniem im złych leków. Czy jest jakiś masowy problem z tym związany? Może słyszeliście, ja nie słyszałem. Słyszałem za to o masowym problemie wtrącania się organów państwa w organy płciowe polskich kobiet. Jeśli projekt w obecnym kształcie wszedłby w życie, państwo, czytaj na przykład minister Ziobro, mogłoby porównywać liczbę ciąż z liczbą porodów i w ten sposób ścigać kobiety potencjalnie podejrzane o dokonanie aborcji także za granicą, w krajach, gdzie jest to legalne. Na szczęście lub, jak kto woli, o dziwo, wątpliwości co do projektu mają również politycy PiS. Stąd też pozostaje mieć nadzieję, że jak tylko prezes przeczyta słowo ciąża, to konsultacje zakończą się wykreśleniem tego słowa z projektu. Być może aktem oskarżenia skończyłoby się także śledztwo dotyczące słynnych, lecz wątpliwych wyborów kopertowych podjęte w kwietniu tego roku przez prokurator Ewę Wrzosek. Nie dowiemy się jednak tego, bo zgodnie z rządową tradycją śledztwo dzień później zostało umorzone, a wobec pani prokurator wszczęto wtedy postępowanie dyscyplinarne. W czwartek prokurator Wrzosek poinformowała, że otrzymała od producenta swojego telefonu, firmy Apple, powiadomienie ostrzegające, że mogła się ona stać przedmiotem działania oprogramowania Pegasus. Jest to oprogramowanie będące mokrym snem Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego, bo umożliwia włam na praktycznie każdy telefon i przeglądanie oraz pobieranie jego zawartości bez wiedzy właściciela sprzętu. No pięknie, pięknie. Byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Apple się wkurzył, pozwał producentów Pegasusa i w dodatku powiadomił niektóre inwigilowane osoby o tym, że się nimi służby interesują. No bezczelni ci Amerykanie, naprawdę, really. Zgodnie z przepisami, by użyć wobec kogokolwiek programu Pegasus, potrzebne jest postanowienie o kontroli operacyjnej i współpraca sędziego z prokuratorem prowadzącym postępowanie. Teoretycznie jednak, a nawet praktycznie, program można uruchomić przecież z pominięciem oficjalnej drogi. Polski rząd oficjalnych dróg nie darzy sympatią i od lat stosuje do nich skróty. Kompletnie nie wiedzieć więc czemu izraelskie władze mają jakieś wątpliwości co do polskiej praworządności i usunęły Polskę z listy państw, które mogą dysponować technologią Pegasus.
Lista ta bowiem przeznaczona jest podobno wyłącznie dla krajów w pełni demokratycznych. Co jest takiego niby w tej demokracji fajnego, że i Unia chce ją wymuszać i teraz Izrael? Przecież jak powiedział Churchill, demokracja to najgorszy z ustrojów. Ale powiedział też, że nikt lepszego nie wymyślił. A teraz uwaga, uwaga, Trybunał Julii znów orzekł. Tym razem orzekł niezgodność z konstytucją przepisów w sprawie oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszących się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych. Orzeczenie zapadło większością głosów. Zdania odrębne zgłosiło 3 sędziów. Czyli, co na pewno was zaskoczy jak cholera, politycy pod rękę ze swoim trybunałem zamknęli właśnie usta wszystkim obywatelom, którzy chcieliby wiedzieć, co tam takiego posiada syn posła i ile mieszkań ma żona ministra. Jeszcze ja? Nie będzie żadnej transparentności. Nie ma podglądania, bo młotkiem sędziowskim dostaniecie i tyle. Czyli, podsumowując, po ujawnieniu ogromnej skali systemowego procederu obsadzania rodzin i znajomych polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa, radach nadzorczych i zarządach oraz po wyczynach deweloperskich prezesa Obajtka, nasz troskliwy o losy państwa premier Mateusz Morawiecki zgłosił ustawę. Ustawę, która miała położyć kres rozpasaniu, nepotyzmowi i korupcji na szczytach władzy. Ustawie nadano bieg, Sejm przegłosował, a prezydent tylko chciał sprawdzić, tak dla pewności, chyba pierwszy raz w swojej karierze swoją drogą, co ma podpisać. Skierował więc przepisy do zaprzyjaźnionego Trybunału, a Julia przepisy koncertowo co? Uwaliła. Zrobili co mogli, ale konstytucja nie pozwala. Teraz nikt się czepiać nie może, że rząd nie chciał jawności w przestrzeni publicznej. Chciał, no ale wiecie, rozumiecie. A teraz kilka słów o niesłychanej zaradności, szlachetności, pomysłowości i co tam jeszcze chcecie premiera Mateusza Morawieckiego. On nas uratuje. His name, Mateusz Morawiecki, and today he is the Prime Minister of Poland. On nas wybawi z kłopotów, zapewni nam dobrobyt i rozwiązanie wszelkich problemów. Premier Mateusz Morawiecki pędzi nam na ratunek z tarczą w rękach. To tarcza nie byle jaka, to tarcza antyinflacyjna. Wraz z ministrem aktywów państwowych Jackiem 70 milionów Sasinem premier przedstawił możliwości tego magicznego rozwiązania. Oprócz obniżki akcyzy na paliwo i energię elektryczną oraz niższego VAT na gaz ziemny, Morawiecki zapowiedział wprowadzenie oszczędności w administracji publicznej. Jak słusznie stwierdził, to rząd musi zaciskać pasa, a nie zwykli Polacy. Czyli, jak dobrze rozumiem, to rząd zaciśnie pasa i ograniczy swoje wydatki. Te same wydatki, które czyni z zebranych od, jak to ujął premier, zwykłych Polaków pieniędzy. Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin zapowiedzieli, że będą już od teraz na pewno, ale to na pewno, przyglądać się każdej złotówce. Nie 2, a 3 razy. Trochę im się nie dziwię, bo panowie już swoje lata mają, a złoty faktycznie ostatnio strasznie słabiutki, niestety. To znaczy, że nie będzie już rozpieprzania naszych pieniędzy, nie będzie budowania elektrowni, którą potem od razu zamkniemy, nie będzie urządzania wyborów, które się nie odbyły, nie będzie zatrudniania znajomków w spółkach Skarbu Państwa i jego organach, nie będzie korupcji, nie będzie też zakupów lewych respiratorów, maseczek czy tureckich dronów. Słowem, jak mawiał ludowy mędrzec, niczego nie będzie. I wtedy wreszcie będzie może święty spokój. Wygląda na to, że w szczepieniach coś drgnęło. Na przykład w piątek 26 listopada szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęło ponad 200 000 osób, a tydzień wcześniej, 19 listopada, niecałe 130 000. I to jest dobra tendencja, bo szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby oraz przed śmiercią z powodu COVID. Dane na ten temat są dostępne, naprawdę. Możecie je łatwo znaleźć w internecie. Mam dla Was konkretną historię z tym związaną, z Włoch. Jak napisała kilka dni temu Gazeta.pl, nie wierzył w pandemię, ale przed śmiercią zmienił zdanie i poprosił swoją rodzinę o umieszczenie w jego nekrologu wiadomości, która ma zachęcić osoby niewierzące w koronawirusa do zmiany nastawienia i przyjęcia szczepienia przeciw wirusowi. Historię 66-letniego mężczyzny opisują włoskie media. Włoskie media opisują, że na COVID-19 zmarł 66-letni Giuseppe Giuca z Syrakus na Sycylii.
Przed śmiercią postanowił ostrzec koronasceptyków i zachęcić ich do przyjęcia szczepienia, aby uniknęli jego losu. Zanim Włoch zaraził się koronawirusem, nie wierzył w pandemię i lekceważył konsekwencje, jakie niesie za sobą zarażenie się wirusem. Przez 2 tygodnie lekarze walczyli o życie mężczyzny. Niestety nie udało się go uratować. Polecam Wam też słowa ratownika medycznego i rzecznika Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Adam Stępka na swoim profilu na Facebooku, a słowa te cytowało wiele mediów, napisał tak. Pół godziny temu skończyłem 12-godzinny dyżur. 100% moich dzisiejszych pacjentów z COVID-19 nie było szczepionych. Wszyscy wymagali transportu do szpitala. Wszyscy wymagali tlenoterapii o wysokim przepływie, w tym jedna osoba CPAP-u, ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Wszyscy dusili się. Czy naprawdę warto ryzykować własnym życiem i życiem bliskich osób i ignorować możliwości? No, trudno nie podpisać się pod tym pytaniem. A teraz już muzyka w WTS-ie i Antoś Orłuś. Witam. Co? Kiedyś drzewa były święte. Ludzie wiedzieli trochę mniej, ale czuli trochę więcej. Nie chce mi się patrzeć w ekran cały dzień i być wożonym z pudełka do pudełka. Kiedyś drzewa były święte. Ludzie wiedzieli trochę mniej, ale czuli trochę więcej. Nie chce mi się płakać w ekran cały dzień. Nie chce mi się kiedyś drzewa. I to wszystko tym razem. Suby i komentarze na YouTubie, obserwowanie na Facebooku, Instagram mój, Instagram Antka, kanał Antka, witam, mój serwis internetowy Always Studio, no i oczywiście profil WTS-u na Patronite. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. Kolejny WTS już w czwartek. Trzymajcie się. Cześć!